Cześć! Dzisiaj ożywiamy Supermicro X7 SBE, płytę z 2008 roku, zaprojektowaną dla serwerów, ale idealną do domowych buildów. Czy po 17 latach nadal nadaje się do gier, edycji wideo czy NASA? Komputer napędza 4-rdzeniowy procesor Core 2 Quad. Do tego mam 8 GB pamięci RAM DDR2. Supermicro X7 SBE to model oparty na chipsecie Intel 3210 z sokietem LGA 775, wsparciem dla procesorów Xeon serii 3000, Core 2 Duo i Quad. Posiada także funkcje serwerowe jak RAID 0, 1, 5 i 10, a także sloty PCI X. Idealna do projektów retro, ale w dzisiejszych czasach to już klasyk, który może zaskoczyć swoją stabilnością. Posiada 6 złącz SATA z RAID, jednak dzięki złączom PCI X z wykorzystaniem kart TreeWare można uzyskać nawet 30 portów SATA. Za kontakt ze światem odpowiadają 2 gigabitowe zintegrowane karty sieciowe Intela. Początkowo planowałem zrobić test wydajności, uruchomić kilka benchmarków i gier. Jednak płyta główna miała inne plany. Okazało się, że w slocie PCI Express razy 8 przy użyciu adaptera nie wykrywa w ogóle kart graficznych. Przetestowałem kilka kart z mojej kolekcji i niestety nie zostały one w ogóle wykryte przez system. Przejrzałem ustawienia BIOS-u, jednak nic tam nie znalazłem związanego z kartą graficzną w tym slocie PCI Express. Dla jasności przetestowałem ten slot z kontrolerem SAS i ten został bezproblemowo wykryty. Mało tego, z dysku podłączonego do tego kontrolera bez problemu uruchomił się system Windows 11. Na początek muszę zmienić w BIOSie kolejność bootowania. Z tyloma kontrolerami, gdy każdy z nich uruchamia swój własny firmware, proces uruchamiania komputera zajmuje naprawdę dużo czasu. Gdy już uruchomi się system Windows, muszę zainstalować sterowniki do kontrolera TreeWare. Sterowniki nie mają własnego instalatora i należy je zainstalować z poziomu menadżera urządzeń. Po zainstalowaniu obu kontrolerów wchodzę w zarządzanie dyskami i zakładam partycję, a następnie formatuję dysk Western Digital. W takim razie zrobię testy wydajności różnych kontrolerów. Porównam wydajność starego kontrolera SAS i SATA, pracujących z typowymi dla epoki dyskami. Zacznijmy od dysków SSD, które były podłączone bezpośrednio do kontrolera na płycie głównej Supermicro X7 SBE. Patriot P210 osiągnął w teście sekwencyjnym Q8T1 prawie 285 MB na sekundę przy odczycie i 267 MB na sekundę przy zapisie. Dla budżetowego SATA SSD to całkiem dobry wynik, praktycznie maksimum, jakie da się wycisnąć z interfejsu SATA 2, bo ta płyta nie ma SATA 3. Drugi dysk, znany Lunatic, czyli Somnambulist z AliExpress, mimo że to dysk wątpliwej jakości, osiągnął bardzo podobne wyniki. 272 MB na sekundę przy odczycie i 255 przy zapisie. Widać, że oba ogranicza kontroler SATA 2 na płycie głównej, a nie sam dysk. W testach losowych 4K różnice już się pojawiają. Patriot ma lepszy zapis, więc w codziennym użytkowaniu byłby odczuwalnie szybszy. Teraz czas na coś starszego. Dysk Western Digital WD1003, czyli klasyczny talerzowy SATA, podłączony do kontrolera TreeWare AMCC na PCI X. Wydajność sekwencyjna to około 200 MB na sekundę odczytu i zapisu, co jest niezłym wynikiem jak na mechaniczny dysk i wiekowy kontroler. Ale gdy spojrzymy na testy losowe 4K, mamy 1 MB na sekundę i mniej. I to pokazuje, jak ogromna przepaść dzieli HDD od SSD w pracy z małymi plikami. Dodatkowo, kontroler TreeWare to konstrukcja z połowy lat 2000, oparta na magistrali PCI X, więc w nowszych płytach jego przepustowość jest mocno ograniczona. Współczesny PCI Express razy 1 już by go przebił. Przechodzimy do kontrolera SAS. Tutaj użyłem dysku HP o pojemności 146 GB
typowego enterprise'owego SASa 10 000 obrotów, podłączonego do kontrolera Dell 6IR. Odczyt sekwencyjny to 116 MB na sekundę, zapis podobnie. To wartości typowe dla dysków serwerowych sprzed dekady. Ich siła nie leży w transferach, tylko w niezawodności i stabilnym czasie dostępu. W testach 4K widać, że mimo to wypada lepiej niż typowy HDD SATA. Ma około 3,5 MB na sekundę w losowym odczycie, czyli kilka razy szybciej od WD Blacka na TriWare. Dla porównania dorzuciłem też test dysku SSD na USB 3.0. Wyniki: 175 MB odczytu i 122 zapisu, czyli całkiem nieźle, choć w testach losowych spadają do około 25 MB na sekundę. Ten sam dysk na moim domowym komputerze z Ryzenem 9 osiągnął 2 razy lepsze transfery. Widać ograniczenia starej platformy LGA 775. Podsumowując, najlepszy wynik uzyskały oczywiście SSD, mimo że ograniczał je interfejs SATA 2. Dysk SAS pokazał stabilność i przyzwoitą wydajność w operacjach losowych, ale transfery sekwencyjne są niższe. Stary kontroler TriWare z dyskiem talerzowym to już zupełnie inna epoka. Solidna, ale wyraźnie odstająca od współczesnych technologii. USB 3.0 wypada dobrze w transferach dużych plików, ale nie ma co go porównywać do prawdziwego SSD. Te testy dobrze pokazują, jak ogromny wpływ na wynik ma nie tylko sam dysk, ale i kontroler, magistrala oraz wiek całej platformy. Gdyby te same SSD podłączyć do współczesnego SATA 3, osiągnęłyby nawet dwukrotnie lepsze wyniki. Do płyty głównej SuperMicro producent udostępnia oprogramowanie SuperDoctor. Umożliwia ono podgląd na wszystkie urządzenia naszego systemu. Udostępnia szczegółowe informacje o płycie głównej, pamięciach, procesorze czy portach naszego komputera. No i tak właśnie SuperMicro X7 SBE po 17 latach dostała drugie życie. Nie uruchomiłem na niej Cyberpunka, ale za to Windows 11 wstał szybciej niż BIOS skończył ładować kontrolery. Nie jest to może demonem prędkości, ale stabilnością mogłaby zawstydzić niejedną nowoczesną płytę. No i tak, plan był prosty. Testy, benchmarki, może nawet jakaś gra. A skończyło się na BIOSie, który ładuje się dłużej niż Windows aktualizuje. Ale wiecie co? I tak było warto. Bo mało która płyta z 2008 roku potrafi jeszcze odpalić Windows 11 i to z dysku SAS. SuperMicro została oficjalnie zaliczona. Stara, ale jara. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.